Dzisiaj chciałbym z Państwem omówić temat sterowania silnikami serwo, sterowania silnikami krokowymi, silnikami hybrydowymi. Każdy z tych silników jest sterowany najczęściej za pomocą sygnału kroku i kierunku, w związku z czym program do każdego z tych silnika wygląda w sposób analogiczny. Sam sterownik PLC oferuje dość bogate funkcje z tego względu, że możemy tworzyć tabele ruchów interpolowanych, możliwość importu rysunku DXF-a, natomiast dzisiaj omówimy najprostsze bloczki, aby po prostu wywołać ruch silnika. Program stworzymy na tej zasadzie, że jeżeli wcisnę pierwszy przycisk, to silnik będzie jechał w kierunku dodatnim, jeżeli wcisnę drugi przycisk, silnik będzie jechał w kierunku przeciwnym. W związku z czym po lewej stronie funkcji rozwijamy pulsę i tutaj mamy taką funkcję jog. Jest to jedna z najprostszych funkcji do obsługi silnika, jest to ruch nieskończony, czyli dopóki będę trzymał przycisk, dopóty będzie jechał silnik. Pierwszy przycisk mam wpięty do wejścia X0 i wybieram sobie jog. I tak, w pierwszym wersie mamy podaną częstotliwość, czyli prędkość naszego silnika. Tutaj wpiszę 5000 Hz. Podałem argument typu K, czyli jest to wartość stała. Natomiast on przyjmuje też argumenty typu D i H, na przykład D będzie to rejestr zmienny z panela operatorskiego. Akceleracja jest to sekunda, częstotliwość sekunda kwadrat, czyli czas rozpędzania i hamowania silnika. Ja tu podam na początku małą wartość, aby nie szarpał mi silnikiem, czyli 500 Hz sekunda kwadrat. Out jest to wyjście, do którego mam podłączony sygnał pull mojego serwa. Jest to wyjście u mnie szybkie, wyjście Y0. Natomiast DIR, wyjście kierunku, mam podłączone do wyjścia Y4. I już mam stworzony pierwszy bloczek funkcyjny, czyli mam ruch w kierunku dodatnim. Teraz to samo wykonam w kierunku przeciwnym, czyli wykorzystam drugi przycisk X1, wejście i wykorzystuję sobie znowu jog. I teraz podaję argument K, czyli wartość stałą, 5000 Hz, czyli tą samą prędkość co poprzednio. I teraz uwaga, jeżeli chcę, żeby silnik jechał w kierunku przeciwnym, to po prostu muszę podać tutaj znak ujemny, czyli minus. Akcelerację podam tą samą, 500. Wyjście pulsu mi się nie zmieniło, Y0, tym samym silnikiem steruję i wyjście kierunku Y4. I teraz jeszcze napęd jest w tym momencie luźny, wałek jest luźny, więc muszę załączyć jemu sygnał ENA, czyli podać jemu sygnał zezwolenia na pracę. Czyli zrobimy w ten sposób, że jeżeli wcisnę X0 oraz X1, aktywuje mi wyjście Y5, czyli to będzie moja ENA. Tu sobie mogę wpisać komentarz. No, wpiszemy zezwolenie. O. Tak, mamy gotowy program. Kompilujemy nasz program i wgrywamy do sterownika PLC. Mogę załączyć sobie funkcję też monitoringu, aby widzieć, co się dzieje w programie. No i sprawdźmy, czy nasz program działa. Czyli wcisnę pierwszy przycisk, silnik jedzie w jednym kierunku. Wcisnę drugi przycisk, silnik jedzie w kierunku przeciwnym. Program działa prawidłowo. Sam sterownik, oprócz tego, że mam możliwość wywołania ruchu nieskończonego pracy silnika, ma też możliwość oczywiście pozycjonowania tym silnikiem. I do tego celu wykorzystamy też dwa proste bloczki funkcyjne, to jest DRV-I, ruch inkrementalny przyrostowy, oraz ruch DRV-A, czyli ruch absolutny. Też za chwilkę pokażemy, jaka jest różnica pracy między tymi bloczkami.
Stwórzmy sobie prosty program w ruchu przyrostowym, czyli każde wciśnięcie przycisku pierwszego spowoduje skok o jakąś wartość. Zróbmy o jeden obrót. Tutaj już do zaprogramowania bloczków pozycjonujących silnikiem będzie potrzebna nam instrukcja obsługi programu PLC. Instrukcję znajdziemy na stronie EPMIA, tutaj pliki do pobrania i sam Con of Manual. Po otwarciu PDF-ka na stronie 257 będzie nam potrzebny marker M8134. Jest to marker, który jest aktywny w momencie, kiedy na wyjściu Y0 są generowane impulsy. W związku z czym na początku weźmiemy sobie wejście X0, mój przycisk pierwszy, ma mi zasetować wyjście N, powiedzmy, oraz dajmy marker M1. Tak, damy jeszcze impuls narastający, czyli żeby działało na jeden impuls wciśnięcia przycisku. I teraz marker M1 uruchamia mi bloczek DRVI. No tutaj mamy troszeczkę więcej opcji, ale też jest to bardzo prosty bloczek, czyli w pierwszym wersie podajemy częstotliwość pracy naszego silnika, czyli ja podaję swoje K500, stałą wartość. I znowu sytuacja analogiczna. Jeżeli podam brak znaku, powoduje ruch w kierunku dodatnim, jeżeli podam minus, to po prostu silnik będzie jechał w kierunku przeciwnym. Pulsów. Ile pulsów musi mi wykonać silnik? Ja mam rozdzielczość silnika 10 000 impulsów na obrót, więc wprowadzam 10 000. No to jedno wciśnięcie przycisku spowoduje skok silnika o jeden obrót. Dynamika rozpędzania, częstotliwość sekunda kwadrat, dynamika hamowania, wyjście, gdzie mam podłączony sygnał pull i wyjście, do którego mam podłączony sygnał kierunku. No i OK. Wcisnę przycisk X0, zasetuje mi M1, ale co ma zresetować mi M1? Reset nastąpi, kiedy przestanie wysyłać impulsy. To tak jak w instrukcji mieliśmy tutaj M8134 jest aktywny, kiedy wysyła impulsy, kiedy przestanie być aktywny, nie wysyła impulsów na porcie. To jeżeli wykonał pełny obrót, to damy odwrotną logikę markera, czyli M8134, czyli jak przestanie wysyłać mi impulsy, na styku NC się aktywuje. I ma mi zresetować marker M1. Tak? No jeszcze zróbmy sobie reset przykładowo markera wyjścia Y5. Nie muszę resetować sygnału zezwolenia na pracę, ale tutaj zresetuję. No dobrze. To w tak skonstruowany program przycisk X0 setuje mi Y5 oraz M1. Kiedy jest M1, wykonuje pracę. Kiedy skończy swoją pracę, resetuje mi M1 i Y5. Skompilujmy ten program, zobaczmy, czy działa. Możemy załączyć sobie funkcję monitoringu. No i wciśnięcie przycisku powinno wykonać mi obrót silnika. Działa. Jeszcze raz. Program działa. Możemy zmodyfikować ten program w ten sposób, aby po prostu wciśnięcie przycisku numer 2 obracało silnik w drugim kierunku o dany skok. W związku z czym weźmiemy sobie może nowe
wersy tutaj. Tak, wykorzystamy już istniejący program. Tak, tylko troszeczkę go zmodyfikujemy. Powiedzmy X1, czyli przycisk numer 2. Setuje mi Y5 i M2. M2 i zmodyfikujemy bloczek. Po prostu, abym miał kierunek przeciwny, muszę postawić znak ujemny. Ale żeby było ciekawiej, nie pełny obrót, tylko wpiszę pół obrotu, czyli 5000 impulsów w kierunku przeciwnym. Pozostałe parametry mogą być bez zmian. Czyli akcelerację możemy zostawić, no, wyjście pulsu kierunku to samo, bo ten sam silnik. I znowu mamy M2, kiedy pracuje, po przestaniu wysyłania impulsów, czyli po wykonaniu swojej pracy, resetuje mi znowu M2 i Y5. Skompilujmy, wgrajmy, zobaczmy, czy działa. Kierunek dodatni i kierunek ujemny. Dodatni, ujemny o pół obrotu. Przejdźmy jeszcze do programu. Tutaj wprowadziliśmy minus przy częstotliwości, ale on nie musi być przy częstotliwości. On przykładowo może być przy ilości impulsów do wykonania przy danej drodze. Na próbę też to możemy zmienić i wgrać. I tutaj mamy właśnie funkcję ruchu przyrostowego, czyli każde wciśnięcie przycisku powoduje skok silnika o daną drogę. No jak widzimy, ta droga może być powtarzalna. Mam wciśnięcie przycisku pierwszego powoduje mi pełny obrót, wciśnięcie przycisku drugiego powoduje mi cofnięcie o pół obrotu. Tak, w związku z czym, czy podamy minus przy częstotliwości, czy podamy przy drodze, to tak naprawdę obojętnie sterownik i tak to zinterpretuje jako kierunek ujemny. Został nam do omówienia jeszcze jeden tutaj z prostszych bloczków DRVA, czyli bloczek ruchu absolutnego. W związku z czym stwórzmy program, czyli mój przycisk pierwszy będzie setował mi marker pomocniczy M1 oraz wyjście Y5. Tak, kiedy M1 pracuje, wtedy podtrzymuje bloczek DRVA. DRVA, bloczek ruchu absolutnego. I tutaj jakie mamy wartości? Wartości mamy te same, co mieliśmy w poprzednich bloczkach. Czyli tutaj mamy częstotliwość, prędkość pracy silnika. I tutaj zamiast parametru stałego typu K wprowadzę argument typu D, czyli rejestr zmienny, który będę mógł edytować albo z panelu operatorskiego, albo przykładowo z komputera w czasie pracy programu. Wprowadzę D100 jako prędkość, napiszemy sobie prędkość. A tutaj jako drogę wpiszemy na przykład D100.05 i wpiszemy droga. Akcelerację wprowadzę stałą, czyli dynamikę rozpędzania, dynamikę hamowania, wyjście pulsu to samo i wyjście kierunku. O, i mam skonfigurowany bloczek ze zmiennymi dwoma wartościami prędkości i drogi. OK. I teraz znowu analogicznie jak poprzednio, czyli kiedy przestanie wysyłać impulsy na porcie, czyli M8134, ma mi zresetować
M1 oraz ma mi zresetować Y5. Żeby było ciekawiej, stworzymy sobie jeszcze tutaj coś takiego, że jeżeli silnik jest w czasie pracy 81:34, to zapala nam kontrolkę. Kontrolkę mam podłączoną do wyjścia Y6. Tu też wpisałem komentarz, kontrolka. Komentarze oczywiście możemy dodawać do dowolnej funkcji markera. Natomiast żeby komentarze nam się wyświetlały, tutaj musimy kliknąć po prostu o ten dymek Comment Mode. No i dobrze, mam program prawie stworzony. No i jeszcze wykorzystajmy ten przycisk czerwony. Przycisk czerwony ma styk normalnie zamknięty. Jest to wejście X3, przycisk stop. I ten przycisk będzie mi resetował zarówno to, jak i to. Tak, mam. No i dobrze, no i spróbujmy teraz sprawdzić, czy nasz program działa. Na początku kompilujemy i wgrywamy do sterownika. Tak, załączam funkcję monitoringu. I teraz tak, przechodzę na zakładkę Monitor. I tu nie mam podłączonego panelu operatorskiego, więc wykorzystam komputer jako panel operatorski. Dodaję sobie te rejestry, które mam zmienne w programie. Czyli mam rejestr D100, 32-bitowy oraz rejestr D105, również 32-bitowy. Tak, dla prędkości podam wartość 5000 Hz, a drogę to zróbmy 1 obrót, czyli 10 000 impulsów do wykonania. No dobrze, sprawdźmy, czy to działa. Tak, silnik wykonał pełny obrót. Silnik wykonał pełny obrót. Tylko teraz skąd wiem, że wykonał ten pełny obrót, tak? By się przydał jakiś licznik impulsów. Znowu przechodzimy do instrukcji sterownika. I tutaj mamy taki rejestr D8140. Na górze będą rejestry D8140. O, to jest... To będzie licznik naszych impulsów. I w tym rejestrze są zapisywane wszystkie impulsy, które są zgromadzone na porcie Y0, tak? Y0, Y1, Y2, Y3. Sterowniki mogą mieć maksymalnie 4 szybkie wyjścia. Więc jeszcze weźmy sobie ten rejestr D81 D8140, też 32-bitowy. Zgromadził 1000 impulsów. 1000 impulsów miał do zrobienia, zrobił 1000 impulsów z taką prędkością. No ale teraz jeszcze raz chciałbym jechać. Co się dzieje? Wciśnięcie przycisku powoduje brak reakcji napędu. Dlaczego? Dlatego, że już on stoi na swojej pozycji 10 000, ale jeżeli zmienię mu pozycję 5000, to po prostu napęd się cofnie. Przetestujmy to. Się cofnął. Jeżeli wprowadzę, stoi już na 5000. Jeżeli wprowadzę mu pozycję 20 000,
albo 25 tysięcy, to po prostu napęd pojedzie na tą pozycję. I tyle impulsów aktualnie zrobił. Tak, jeszcze chciałbym Państwu zademonstrować jeden przykład. Przykładowo mam tutaj wpisaną pozycję do osiągnięcia 25 tysięcy impulsów, to da dla mnie 2,5 obrotu i w czasie wykonywania tej drogi przyciskiem stop zatrzymam go. Tak? Zatrzymał się napęd, nie dojechał do swojej pozycji, naliczył mi 10 151. Jeżeli wcisnę jeszcze raz przycisk start, to po prostu on dojedzie do swojej pozycji, czyli będzie kontynuował dalej swoją pracę. Natomiast tutaj, jeżeli chciałbym wyzerować licznik, wprowadzić mu tutaj wartość 0, to musimy po prostu stworzyć sobie program. Napiszemy tutaj może koment 0 i przyciskiem przykładowo drugim albo trzecim x2 będzie 0 moje. Przenoszę wartość, czyli funkcją move 32 bity. Przenoszę wartość 0 do rejestru D8140, czyli to jest rejestr naszej drogi, tak? Czyli tą drogę, co on tutaj nam liczy. Dodamy też impuls narastający i kompilujemy, wgrywamy. Tutaj funkcja przy zerowaniu ruchu absolutnego jest wykorzystywana przy bazowaniu osi. Zamiast przycisku przykładowo może być podłączony czujnik indukcyjny, który będzie nam wyzerowywał tą oś. Tak, załączamy sobie monitor. Przechodzimy na zakładkę monitor. Przenoszę te wartości, co były wcześniej. No i teraz przyciskiem pierwszym jadę. Osiąga swoją pozycję napęd. Przyciskiem mogę wyzerować licznik drogi. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że mniej więcej naświetliłem, w jaki sposób sterować napędami serwo. Zapraszam do kolejnych filmików oraz życzę udanego dnia.